Hej kochani, witam na moim kanale. Witam się z Wami dzisiaj trochę w innej scenerii, ponieważ jadę właśnie do Sephory i postanowiłam zabrać Was ze sobą. Pewnie słyszeliście, że w Stanach i w Kanadzie jest teraz wiosenna wyprzedaż. Ja zrobiłam już jedno zamówienie online, a resztę rzeczy chcę zobaczyć stacjonarnie. Przy okazji pomyślałam, że fajnie będzie pokazać Wam, jak wygląda stacjonarnie nasza Sephora. Jadę do jednej z większych, także powinien być dosyć duży wybór. Typowego haulu w tym filmie nie będzie, będzie w następnym, ponieważ chciałabym od razu te produkty wszystkie oczywiście przesłoczować, pokazać Wam z bliska i oczywiście pomalować się nimi. Także ten film ukaże się jako następny. W tym wybieramy się po prostu do Sephory. I jesteśmy na miejscu. Robię voiceover, ponieważ było strasznie głośno i na pewno byście mnie nie słyszeli. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to stan z kremami z filtrem. Supergoop bardzo lubię, zwłaszcza ten w wersji Unseen. Obok widziałam też Shiseido, który kiedyś miałam, ale nie był już taki dobry. Bardzo bielił skórę i według mnie do suchej cery się nie nadaje. Następnie przeszłam do Rare Beauty. Jak widzicie, marka ma całkiem sporą selekcję, natomiast są duże braki w tym, co jest tak naprawdę dostępne. Środkowe odcienie tinta praktycznie żadne. Podobnie rzecz się ma z różami w płynie. Dostępny był tylko jeden kolor. Jeżeli chodzi o ich najnowszy produkt, Tinted Lip Oil, również nie było żadnego. Problem, czy mam kupić kolejny kolor, rozwiązał się sam. Sekcja rozświetlaczy wyglądała strasznie smutno. Testery jakby ktoś je pogryzł. Tak teraz w sumie myślę, że dawno nie widziałam ich dostępnych stacjonarnie, ale online wydaje mi się, że są. Obok Rare była sekcja Charlotte, przez którą zawsze przechodzę. Jest po prostu bardzo miła dla oka. Szukałam matowego różu w odcieniu Pillow Talk, mimo tego, że wiem, że jest to kolor limitowany i dostępny tylko na stronie Charlotte. Miałam jednak taką małą iskierkę nadziei, że może jednak przyszedł już do Sephory, ale niestety nie było. Przyglądałam się też testerom bronzerów, ponieważ zamówiłam najjaśniejszy kolor, który wydaje mi się tutaj na testerze bardzo jasny. Nie wiem nawet, czy nie za jasny. Jeżeli chodzi o Bobbi Brown, bo wiem, że lubicie tą markę, w tutejszych Sephorach zazwyczaj ma sekcję gdzieś w rogu. Najczęściej, szczerze mówiąc, zapominam, że w ogóle tam jest. Wiedziałam, że ma się ukazać trio różów i rozświetlacza. Zerknęłam więc, czy może już jest, ale nie, to chyba jednak dużo za wcześnie. Obok Bobbi był Make Up Forever. W dalszym ciągu ich podkład w pudrze chodzi mi po głowie, natomiast myśląc tak racjonalnie, nie ma to sensu. Chociażby dlatego, że nie mogłam znaleźć dla siebie koloru, kiedy poprzedni raz byłam w Sephorze. Zerknęłam też szybko na Fenty Skin, czyli linię pielęgnacyjną od Rihanny. Szukam czegoś takiego jak nawilżający spray do twarzy. Próbowałam wody winogronowej, ale zapach mnie totalnie odrzuca. Czytałam, że Fenty ma dwie fajne wody z takimi dodatkami, bardzo nawilżającymi, natomiast żadna nie jest w sprayu, więc no niestety muszę odpuścić. Następnie poszłam do sekcji Tower 28. Tutaj na swojej wishliście miałam dwa produkty, kremowy bronzer i róż. Większość kolorów była dostępna, także zasłuchowałam sobie najpierw najjaśniejszy kolor bronzera. On był chyba o nazwie Broad. Całkiem mi się podobał, był bardzo kremowy, mokry, a jednak miał takie matowe wykończenie. Dla porównania zasłuchowałam też następny w kolejności kolor, ale ten już był zdecydowanie za ciemny. Jeżeli chodzi o róże, zesłoczowałam dwa, Magic Hour i Office Hours. Były ok, nic nie mogę im zarzucić, natomiast nie zrobiły jakiegoś porażającego wrażenia, także z nich zrezygnowałam. Jeżeli chodzi o Say, dajcie mi znać, jak u Was z dostępnością. Tutaj jest to bardzo popularna marka, zwłaszcza ich rozświetlający podkład jest w tej chwili bardzo trendy. Mnie jakoś szczególnie ta marka nie interesuje. Widziałam, że mają róże w płynie, ale tak między nami nawet nie chciało mi się ich swatchować. Podobnie miała się sytuacja z Kosas. Wiele dobrego o nich słyszę, zwłaszcza o produktach do brwi oraz korektorze. Korektor zeswatchowałam ten najjaśniejszy, ale nie powiem, żeby jakoś zawrócił mi w głowie. Był ok, miał duże krycie, ale no nie zrobił wrażenia. Rany, następne były kremowe róże od Rose Inc. Pamiętacie, jak się nimi zachwycałam, kiedy używałam próbek? W sklepie były tak zmaltretowane i brudne, że nie odważyłam się ich zesłodzować. Chyba, słuchajcie, mi przeszło. Zwłaszcza, że obok zobaczyłam sekcję Wasman Atelier, czyli mojej miłości. Albo im nie schodzi, albo mają bardzo dobrą dostępność, bo praktycznie większość kremowych produktów była do wzięcia. Myślałam przez chwilę o tincie, ale obiecałam sobie, że nie kupię żadnego podkładu czy tinta, także przeszłam do różów. Zesłuchowałam Wam Szuszet i Dudu, oba przepiękne. Przyznaję, że Szuszet wylądował w moim koszyku. Chciałam też spróbować znaleźć mój kolor w podkładzie w sztywcie, tak na przyszłość. Zesłuchowałam pierwsze trzy kolory i nie wiem, czy jestem ślepa, ale według mnie wyglądają naprawdę tak samo. Dajcie mi znać, czy mnie oczy mylą, czy co się stało. Sprawdzałam naklejki pod spodem, były poprawne.
Także tutaj nie wiem, o co chodzi, ale jako, że i tak nie chciałam tego podkładu kupić dzisiaj, to przeszłam dalej. Kolejne dwa produkty, które z czasem chciałabym dodać do swojej kolekcji Westman, to rozświetlacz Powder Rosé, który jest przepięknym brzoskwiniowym różem, oraz bronzer Coup de Soleil, który w dotyku przypominał jedwab. Kolor również wydawał się interesujący i myślę, że znalazłby sobie miejsce w mojej kolekcji. I dalej mówiąc o bronzerach, słuchajcie, próbowałam Wam pokazać sekcję Gucci, ale niestety pracownica Sephory bardzo mi to utrudniała. Oni generalnie nie pozwalają na filmowanie i zwrócono mi uwagę ze 2 razy. Zerknęłam jeszcze tak lekko na róże od House Labs, ponieważ bardzo lubię ten, który kupiłam kilka tygodni temu, aczkolwiek miałam w koszyku już tyle róży, że kolejny od House byłby przesadą. Ale spójrzcie przy okazji, jaki jest genialny wybór bronzerów. Ja jestem ze swojego piekielnie zadowolona, zarówno jeżeli chodzi o formułę, jak i kolor. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli ochotę czy okazję spróbować House Labs, to naprawdę gorąco polecam bronzery. Podkładu miałam nie kupować, natomiast chciałam zobaczyć YSL All Hours, który jest klasykiem i również Wy mi bardzo polecacie. Zesłuchowałam sobie poza kamerą 2 kolory, ale nie byłam przekonana. Potem sobie przypomniałam, że miałam nie kupować, także szybko się oddaliłam. Byłam też obejrzeć sekcję Hourglass, ponieważ zdecydowałam się kupić ten mały korektor w kolorze Birch. Teraz już po odebraniu zamówienia widzę, jaki on jest malutki i trochę żałuję, że nie wzięłam większego. Obok Hourglass była sekcja Patricka Ta i Makeup by Mario. I to mnie nieco zdziwiło, bo tutaj zawsze była Anastazja. Nie jestem pewna, czy gdzieś ją przenieśli, czy nie. Natomiast jeżeli chodzi o Patricka, spory wybór kolorów, zwłaszcza jeżeli chodzi o to duo podkładu i pudru. Wiele ludzi zachwala jego produkty do brwi czy róże, ale ja nie mam naprawdę szczęścia do tej marki. Jedyne w sumie, co lubię, to jego palety cieni. Jeżeli chodzi o Mario, znowu starałam się nie patrzeć na podkład. Gdzieś tam myślą jestem przy drugim kolorze, natomiast nie jest to zdecydowanie czas na to. I na szczęście moją uwagę przykuły te malutkie lip glossy, które są nowością Mario. Szczerze mówiąc, nawet nie planowałam ich swatchować ani oglądać. Nie spodziewałam się ich w tym miejscu. Natomiast jak już je ujrzałam, to musiałam. Pierwszy kolor, po który sięgnęłam, Cool Pink. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Ten błysk, kolor, po prostu cudo. Przechodziłam też obok KVD, ale znowu nie potrzebuję nowego podkładu, więc za długo tam nie stałam. Widziałam też, że jest korektor z serii Good Apple, ale biorąc pod uwagę, że kremowy podkład zupełnie mi się nie sprawdza, to nie miało to sensu. I jako, że miało nie być o podkładach, to oczywiście moją uwagę zwrócił nowy stick od Toma Forda. Nie słuchowałam jednak, ponieważ nie chciałam się napalać, ale przynajmniej wiem już, że produkt jest dostępny stacjonarnie. Poza tym na sekcji Toma jest bieda. Zdecydowanie bardziej opłaca się kupować tą markę w Cosmetics Company Store. Chyba że interesuje Was najnowsza kolekcja i nie chcecie ryzykować, że tam jej nie będzie, to wtedy pozostają takie miejsca stacjonarne. Przy kasie zobaczyłam też nową mini paletkę od Pat, co bardzo mnie ucieszyło, ponieważ online nie była dostępna i bałam się, że jej nie dostanę. W ogóle ta sekcja przy kasach to jest zawsze pułapka, jest tam tyle fajnych rzeczy. Następnie pokręciłam się chwilę w sekcji produktów do włosów. Kończy mi się suchy szampon i kilka rzeczy z Olaplex, ale zdecydowałam się jednak spasować i zobaczyłam Too Faced. Too Faced zawsze ma bardzo ciekawą wystawkę, zawsze muszą inaczej. Tutaj jednak nic ciekawego nie widziałam, aczkolwiek przyznam, że zawsze jak widzę paletkę Born This Way, to zawieszam na niej oko. Coś w niej jest. Było też sporo zestawów z serii Sephora Favorites. Zrobiłam zdjęcia chyba 2 czy 3, natomiast nauczyłam się już ich nie kupować, zwłaszcza dla jednego produktu. Lepiej kupić ten produkt osobno. Szybko przeszłam też przez dział pielęgnacji. Na filmie pokazuję Wam tylko ułamek, ale był taki tłok pierwszy dzień wyprzedaży, więc nie przemyślałam tego za bardzo. I naprawdę ciężko było nagrywać, żeby ludzi nie łapać w kadrze. Zatrzymałam się na chwilę przy Laneige. Zdaje się, że ich balsam Dose jest teraz bardzo popularny. Mnie natomiast jakoś nie kręci, dałam się już kiedyś złapać i kupiłam zestaw ich masek do ust. Totalnie nie mój typ formuły, bardzo się z nimi teraz męczę. Natomiast to, co wywołało u mnie duże zdziwienie, to po pierwsze kwasy od Paula's Choice. Odkąd tu przyjechałam, był to produkt, który trzeba było sprowadzać ze Stanów. Nie wiem, co się stało, że nagle jest dostępny w Sephorze. Zdziwiły mnie też duże przeceny na markę Jennifer Lopez, zwłaszcza na krem That Blockbuster, który moim skromnym zdaniem jest dupem Magic Cream od Charlotte. Był przeceniony z $80 na 60, a do tego dochodziło jeszcze 20% zniżki, co dawało
trochę ponad połowę regularnej ceny. Na dużych zniżkach były też palety midi od Nataszy Denony. O tym wiedziałam już z aplikacji Sephory. Od ponad tygodnia były przecenione i szczerze mówiąc, ja się boję, że Natasza wycofuje się z Sephory. Wiem, że w Stanach weszła do Ulty, natomiast my w Kanadzie nie mamy tego sklepu, więc jak nie będzie jej w Sephorze, to chyba nigdzie jej nie będzie. Dalej zatrzymałam się u Armani. Tu interesowały mnie róże i produkty do ust. Róże były absolutnie przepiękne. Zesłuczowałam je wszystkie dla Was i mały spoiler alert, kupiłam 2. Następnie zesłuczowałam też 2 kolory szminek i muszę przyznać, że zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. Porządny pigment, niezwykła kremowość i takie zawieszone drobinki, które przepięknie odbijały światło. W drodze do kasy chciałam Wam jeszcze pokazać, jak wygląda u nas sekcja pad. Niby dużo, ale najważniejszych rzeczy i tak nie ma. Nie było nawet pół brązera do zesłoczowania, nie mówię już nawet o kupieniu. Na szczęście moje zamówienie ze strony PAT już przyszło i w przyszłym tygodniu możecie spodziewać się filmu z brązerami. I to już kochani wszystko. Wyszłam z 2 torbami, jedno to zamówienie zrobione online, drugie to kilka rzeczy, które kupiłam dzisiaj. Dajcie mi znać, czy taki format w ogóle Wam odpowiada. Technicznie wiem, że sporo można dopracować, natomiast pierwsze koty za płoty. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!